Witajcie, jest z nami Błażej Marciniak z Sherly, który opowie nam o tym, jak Octawave wspiera rozwój jego produktu. Błażej, może zaczniemy od tego, czym jest Sherly, jakie wartości daje swoim klientom. Sherly jest aplikacją, która służy do zarządzania danymi w projektach. Tak najkrócej bym to określił. Skupiamy się na zarządzaniu takimi projektami, które mają formę cyfrową, czyli wykonujemy pewną usługę dla klienta, która zawiera się w pliku. Albo jest to plik graficzny, multimedialny, muzyczny, plik wideo, lub jest to na przykład kod dla aplikacji klienta. I bardzo często w takich projektach, w których miałem okazję uczestniczyć wcześniej, na przykład przy pierwszym projekcie mobilnego mBanku, mieliśmy duże problemy z bezpiecznym przekazywaniem paczek oprogramowania oraz dokumentacji. Z uwagi na poufność projektu nie można było korzystać z żadnych takich publicznie dostępnych rozwiązań typu Skype nie był dozwolony, Dropbox nie był dozwolony i tutaj nie chodzi o poziom zabezpieczeń, tylko po prostu o zapisy w umowie, które wykluczają taką możliwość. Okej, a jak technicznie jest zbudowany Sherly? Jak to wygląda od tej strony technicznej? Sherly składa się jakby z trzech elementów. Pierwszym elementem, takim najbardziej widocznym, to jest aplikacja, której użytkownik używa. Jest to aplikacja, która dzieli dane na takie projekty. To są po prostu jak foldery. Czyli dla nas projekt jest folderem dla użytkownika i do folderu można przypisać określone osoby. I tak tworzymy taki wirtualny pokój, w którym te osoby mogą się zamknąć i wspólnie pracować nad nawet wrażliwymi danymi lub danymi, które są po prostu duże i ich przerzucanie stwarza trudności. Na przykład jak w tym wspomnianym mBanku był przykładem, gdzie dokumentacja był to plik w Wordzie, który ważył 200 mega i zawierał głównie screenshoty, no bo to wszystko są rzeczy wizualne, które po prostu trzeba pokazać, żeby druga strona mogła zrozumieć, o co nam chodzi, jakie zmiany chcemy wprowadzić. Drugą częścią jest oczywiście nasz backend, czyli taka usługa właśnie, która rezyduje w chmurze, gdzie jest cała inteligencja związana z synchronizowaniem danych i uwierzytelnianiem użytkowników oraz nawiązywaniem połączeń. A trzecim elementem są repozytoria danych, które są na urządzeniach użytkowników. Czyli pierwszym takim repozytorium, które zrobiliśmy na Kickstarterze właśnie, to jest Sherly Box, czyli w skrócie Sherly in a Box, Sherly Box. Jest to taki jednodyskowy NAS, czyli taki storage, który jest przyłączany bezpośrednio do sieci i on ma nasz design oraz zaprojektowany przez nas oraz jest zaprojektowany do współpracy z aplikacją. Nawet zrobiliśmy tam coś takiego, co nie wymaga żadnej konfiguracji, tylko wprowadziliśmy mechanizm parowania, gdzie użytkownik palcem na urządzeniu dotyka sensora dotykowego. W odpowiednim momencie następuje powiązanie urządzenia z kontem klienta i od tej pory urządzenie działa zupełnie autonomicznie, a użytkownik pracuje sobie tylko w aplikacji. Okej, a w takim razie jak realizowaliście takie założenia technologiczne, pomijając na razie chmurę? Trochę nam już o tym powiedziałeś, ale może też to rozwinąć. Istotą naszej usługi jest to, że wprowadziliśmy taką inteligentną synchronizację. Chcemy, żeby dane były synchronizowane we właściwym momencie, na właściwe urządzenie we właściwym czasie i żeby nie synchronizować wszystkich danych jakby jak leci, tylko te dane, które są nam faktycznie potrzebne. Dlatego, że ja jako osoba technologiczna wiem, że 90% danych, które się przywala po sieci, po prostu to są tylko aktualizacje danych, których w tym momencie nie potrzebujemy. Więc nie targamy ze sobą całej szafy ubrań, tylko to, co jest nam dzisiaj potrzebne. Tak samo jest z danymi. Po co nosić ze sobą kopię absolutnie wszystkiego, co posiadamy, skoro w danej chwili potrzebujemy pewnych wybranych elementów tych danych, czy też fragmentów. Więc wolałbym mieć wygodną możliwość sięgnięcia do dużych zasobów i pobrania tego, co mi jest potrzebne. I właśnie wokół tego zbudowaliśmy Sherly. Okej, a powiedz mi, dlaczego chmura? Dlaczego właśnie poszliście w stronę tej technologii i zaczęliście poszukiwać w tym kierunku? To znaczy tak, mam na myśli chmurę Octawave, tak? Chmurę Octawave w ogóle czemu poszukiwaliście nowego rozwiązania, czyli nie zostaliście przy Sherly Boxie, tylko chcieliście wyjść troszeczkę dalej. Tak, Sherly Box zawsze był dla nas nie jedynym rozwiązaniem, ale pierwszym krokiem, takim urządzeniem referencyjnym. Natomiast chcielibyśmy dać klientom takie najlepsze z obydwu światów, czyli nie zamykamy się na żadne rozwiązania, tylko chcielibyśmy zawsze być agnostyczni, czyli oferować klientowi najlepsze możliwości ze wszystkich technologii, czyli jeśli dane są na przykład duże i ich obróbka następuje głównie w firmie, nie ma sensu wypychać ich do chmury, zapychać sobie łącza do internetu. Z drugiej strony, jeśli pracujemy w bardzo rozproszonym zespole, wygodniej jest trzymać dane w chmurze i mieć do nich dostęp z każdego miejsca na świecie, nie będąc tak bardzo zależnym od swojego łącza internetowego. Więc zamiast
forsować tylko jeden model typu najlepszy storage jest tylko i wyłącznie ten, który posiadasz. Chcemy dać klientom rozwiązanie uniwersalne, które będzie takim centrum zarządzania danymi, które mogą się znajdować w różnych usługach. W naszej aplikacji można również uzyskać danych do swojego Dropboxa, do swojego Google Drive'a czy do OneDrive'a i dzięki temu do każdych zastosowań, bo wiadomo, że żadne narzędzie nie jest dobre do wszystkiego. Oczywiście. Najlepsze jest takie, które jest sprecyzowane do określonych zastosowań i chcieliśmy właśnie stworzyć rozwiązanie, które będzie uniwersalne, ale zastosowanie do konkretnych przypadków, czyli w zależności od specyfiki projektu mamy rozwiązanie, które najlepiej się do tej specyfiki nada. No i chmura jest jednym z nich, tak? Jak najbardziej. A powiedz mi, jak wyglądało wdrożenie w ogóle Octawave w Waszej firmie? Wrażenie wyglądało bardzo fajnie, znaczy nadal jeszcze wygląda, jesteśmy w trakcie. Jesteśmy w procesie. Tak, natomiast ja byłem przede wszystkim bardzo zaskoczony, bardzo pozytywnym odbiorem tutaj biznesowego naszego pomysłu, bo jest to swego rodzaju eksperyment troszeczkę z obu stron, bo my poszerzamy naszą portfolio usług. Z drugiej strony też Octawave zyskuje usługę, która jest prostsza w odbiorze dla użytkownika, ponieważ staramy się adresować naszą aplikację, naszą usługę dla osób, które nie są techniczne. To znaczy ogarniają sobie maila, przeglądarkę, jakiś komunikator i to de facto do pracy im wystarcza i większość osób zupełnie w ten sposób elegancko sobie może pracować, nie musieć interesować się tym, co jest pod spodem. No, większość z nas jeździ samochodami, nie mając wiedzy, jak działa silnik spalinowy. Po prostu wsiadamy, przekręcamy kluczyk i jedzie. I my kierujemy się tą samą zasadą takiej prostoty, że to ma po prostu działać. A jeśli coś nie działa, to jest to bardziej nasz problem niż użytkownika. Jasne, no to na pewno na plus, więc chciałam Cię zapytać, co zyskali klienci, ale trochę odpowiedziałeś mi na to pytanie, czyli zyskali tą prostotę. Czy coś jeszcze? Czy jeszcze właśnie jakieś korzyści taką elastyczność oraz też chcemy zrobić rozwiązanie, które będzie pomagało w takich nieprzyjemnych sytuacjach jak ostatnie ataki ransomware, które powodują, że jeśli zaszyfruje się jeden komputer, synchronizacja taka automatyczna, 100% wszystkich danych powoduje, że problem, który wystąpił raz, powiela się na wielu innych maszynach z uwagi na właśnie tą taką automatyczną synchronizację danych. My, ponieważ najpierw synchronizujemy metadane i wprowadzamy taką warstwę izolacji od tego, więc możemy zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami. To jest jedna rzecz. Druga, usługa w cloudzie ma tą zaletę, że można ją backupować. I tutaj w Octawave'ie klienci zyskują takie rozwiązanie, że nawet gdyby dane zostały uszkodzone, można je wymazać bez żadnych strat i przywrócić kopię sprzed 24 godzin. Przy urządzeniu lokalnym jest to trudniejsze i wymaga wiedzy technicznej, żeby to sobie skonfigurować. Tutaj dzięki usłudze Octawave mamy to zrobione bez ingerencji i zaangażowania użytkownika, co jest dużą wartością. To fajnie, to cieszę się, że widzicie te plusy. Mam nadzieję, że klienci też je dostrzegą. No i co mogę powiedzieć? Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za przedstawienie nam tego case'a jako naprawdę fajnego wdrożenia Octawave. Ja też wiele sobie obiecuję po tej współpracy, było mi bardzo miło. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.